Dubaj, zadziwiająca metropolia, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyrosła na piaskach jednej z najbardziej niegościnnych pustyń świata. To miasto, które jest na ustach całego współczesnego świata, gdzie obok kultury konserwatywnego islamu z powodzeniem rozwija się zachodni styl życia, a głos muezinów wzywających wiernych na modlitwę miesza się z klaksonami luksusowych samochodów. Nigdzie na świecie w tak szaleńczym tempie nie rosną setki drapaczy chmur i nie powstają zapierające dech w piersiach projekty, które swym rozmachem zadziwiają świat. Tu tradycyjne czarne abaje, szczelnie zakrywające ciała Arabek, ukrywają najmodniejsze kreacje i zapachy najdroższych perfum, a smartfon jest nieodłącznym gadżetem dumnych synów pustyni. Podobno ludzka wyobraźnia to jedyne ograniczenie Dubaju, tak mawiają arabscy szejkowie i nie ma się czemu dziwić. Właśnie tutaj, pośrodku pustyni, powstał stok narciarski Ski Dubaj. Jest również Hydropolis, podwodny hotel położony niemal 20 metrów pod Zatoką Perską. Do tego ogromne akwarium w samym sercu największego centrum handlowego świata. Imponujące sztuczne wyspy, określane mianem 8. cudu świata, zbudowane kosztem kilkunastu miliardów dolarów. Najdroższe hotele i wizytówka Dubaju, najwyższy budynek, jaki wzniosła ludzkość, Burj Khalifa, symbol dynamicznego rozwoju i bogactwa Bliskiego Wschodu. I choć stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie mieści się w Dubaju, tylko w położonym niedaleko Abu Dhabi, to Dubaj jest najbardziej rozpoznawalnym oraz najczęściej i najchętniej odwiedzanym przez turystów miastem tego kraju. Po 10 latach ponownie ruszamy w podróż do Dubaju, korzystając z nowej oferty Wizzera bezpośrednich lotów z Katowic. Liczymy na piękną, słoneczną pogodę, o której już zapomnieliśmy przez zimowe miesiące i deszczowy, szarobury marzec. Jadąc po równej jak stół autostradzie A4, szybko zapominamy o trudach drogi sprzed kilku lat. I nawet nie przeszkadzają nam fale ulewnego deszczu. Przecież jedziemy w stronę słońca i ciepłego pustynnego wiatru. "300 kilometrów za nami. Pozostawiamy samochód na jednym z licznych przylotniskowych prywatnych parkingów. Jeszcze kilka kroków, pamiątkowe selfie i jesteśmy na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Po kilkudziesięciu minutach czekania rozlega się alarm. Nie wiemy bardzo, co się dzieje. Zostajemy ewakuowani na płytę lotniska. Jak widać, nie wszyscy przejęli się zaistniałą sytuacją. Może to tylko ćwiczenia? Po kilkunastu minutach wracamy do budynku lotniska. Prawdopodobnie ktoś pozostawił bagaż bez opieki. Samolot gotowy. Ostatnie selfie i po chwili jesteśmy na pokładzie. Jak w większości naszych podróży i tym razem towarzyszyć nam będzie Justyna i Michał. Lepszych i sprawdzonych kompanów podróży trudno sobie wyobrazić. 10 lat naszej znajomości zaowocowało wspaniałymi podróżami i jesteśmy przekonani, że ta również taka będzie. Przed nami 5 godzin lotu. W samolocie niewielu pasażerów, co niezmiernie nas cieszy, zważywszy na dość ciasne ułożenie foteli. Za oknem ośnieżone Karpaty i malowniczo wijący się Dunaj w Rumunii.
Ze względu na wojnę omijamy Syrię. Lecimy nad Turcją i Iranem, by po zmroku spojrzeć przez okna samolotu na słynną palmę Dżumeira, jeden z cudów współczesnego świata, usypaną na wodach Zatoki Perskiej oraz oświetlony Dubaj. Lądujemy na lotnisku Al Maktoum International Airport, zlokalizowanym w mieście Jebel Ali, 37 km na zachód od Dubaju. Lotnisko znane jest również pod nazwą Dubai World Central. Znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie strefy wolnego handlu w Dubaju. Port lotniczy został uruchomiony w 2010 roku, ale do 2013 obsługiwał wyłącznie samoloty cargo. Wizz Air był pierwszym przewoźnikiem pasażerskim, który rozpoczął rozkładowe loty na to lotnisko. Po długim oczekiwaniu w kolejce do odprawy, około 1:00 w nocy wypożyczamy samochód. Doszliśmy do wniosku, że łatwiej i szybciej będziemy mogli dojechać do interesujących nas miejsc. Pustymi, wielopasmowymi drogami jedziemy do hotelu. Obok nas płaska, piaszczysta pustynia, na horyzoncie której błyskają światła miasta. Jesteśmy na miejscu. Po chwili z niedowierzaniem oglądamy nasz apartament w iście dubajskim stylu, przynajmniej jak chodzi o metraż. Łazienka, duża w pełni wyposażona kuchnia, jadalnia i przestronny living room. To pierwszy pokój, a to drugi pokój. Garderoba i kolejna łazienka. Co prawda nie mieszkaliśmy na najwyższych piętrach hotelu, ale z ciekawości skorzystaliśmy z przeszklonych wind. Dzisiaj rano po raz kolejny przekonaliśmy się, jak dużo niespodzianek czeka nas w podróży. Bo kto by przewidział deszcz w jednym z najbardziej suchych krajów świata? A jednak w marcu możliwe są opady, jak przewidują statystyki, nawet dwudniowe. Niestety nie czujemy się wybrańcami i z konieczności rewidujemy nasze plany. Chroniąc się przed deszczem, ruszamy do największego centrum handlowego świata, Dubai Mall. Zadzierając głowę do góry, pokonujemy kolejne kilometry futurystycznego miasta. I trudno sobie wyobrazić, że kilka z mijanych wieżowców jest wyższych od słynnej paryskiej wieży Eiffla. Zostawiamy samochód na podziemnym parkingu, by po chwili wejść w luksusowy, nienagannie czysty i błyszczący świat współczesnego targowiska. Dubai Mall, uważane wśród centrów handlowych za numer 1 na świecie pod względem wielkości i oferty nie tylko handlowej, ale i kulturalno-rozrywkowej. Rzeczywiście imponuje. Ma ponad 112 hektarów powierzchni, na której jest z górą 1200 sklepów. Przy czym nie są to małe boksy, do których jesteśmy przyzwyczajeni w kraju. Poza supermarketami i marketami branżowymi oraz większymi sklepami niektórych firm. Ale przeważnie duże placówki o powierzchni wielu, a nawet setek metrów kwadratowych. Czy jednak centra handlowe mogą być miejscem i celem nie tylko zakupów, ale również turystyki? Dzisiaj już tak, czego dowodem jest wielkie akwarium, w którym żyje i pływa około 33 000 ryb i zwierząt morskich różnych gatunków, w tym ponad 300 rekinów.
Wiele z nich można oglądać bezpłatnie przez piętrowej wysokości i zapewne znacznej grubości szyby. Spoglądając na to imponujące akwarium, ustawiamy się w kolejce, by kupić łączony bilet na dwie atrakcje. Wspomniane akwarium i imponujący Burj Khalifa sąsiadujący z Dubai Mall. To największy sklep z cukierkami na świecie. Podobno nie ma firmy o ambicjach światowych, która nie miałaby tu swojego salonu, a przynajmniej dużego sklepu. Ponieważ kupujący i zwiedzający muszą też coś jeść oraz pić, do ich dyspozycji jest 120 restauracji i kawiarni. Luksusowych oraz tańszych, samoobsługowych fast foodów zgrupowanych w jednym miejscu. Podobno przestało padać, tak więc jeszcze rzut oka na Astona Martina DB10, samochód Jamesa Bonda z kultowej serii 007. Oczywiście samochód można kupić za prawie $2,5 miliona. Zastanawiamy się i wychodzimy na zewnątrz. Przed nami sztuczne jezioro, otoczone biurowcami, apartamentowcami i niezliczonymi sklepami. Jednak nasz wzrok, jak wielu turystów, uparcie wiedzie w stronę nieba, którego sięga prawdziwy gigant, uwieczniany na milionach fotografii. Burj Khalifa, nazwany na cześć prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To chyba jedyny budynek w mieście, który nie mieści się nawet na szerokokątnych obiektywach smartfonów, a chętnych do uwieczniania się na tle tego kolosa jest wielu. Trzeba przyznać, że budynek, który stał się symbolem Dubaju, robi wrażenie, a jego 829 metrów wysokości przytłacza wszystkie budynki w sąsiedztwie. Dwie godziny oczekiwania na wjazd na wieżę wykorzystujemy na spacer wokół Suku al-Bahar, który po arabsku oznacza rynek marynarzy. Co prawda Suk al-Bahar niewiele ma wspólnego z tradycyjnym arabskim targiem, ale umiejętnie nawiązuje swoją architekturę do uroków starej Arabii. To tętniące życiem miejsce oferuje mieszkańcom i turystom zarówno fascynujące zakupy i rozrywkę w kontraście do nowoczesnego w swym wyrazie Dubai Mall. Znajduje się tutaj ponad 100 sklepów, 22 restauracje i kawiarnie, w większości położone przy promenadzie na obrzeżach jeziora. To również wspaniały punkt widokowy na Burj Khalifa i największą na świecie dubajską fontannę uruchamianą przy dźwiękach muzyki o różnych godzinach. Godzina 13. Czas wyruszyć na wieżę. Po sprawdzeniu biletów wciskamy się do holu wypełnionego oczekującymi na wjazd turystami. Po środku śnieżno-biała podświetlana makieta wieżowca. Jeszcze jeden korytarz i kolejne oczekiwanie na windę, która ma nas zawieźć na 125. piętro. Już za parę chwil mamy poczuć się niczym Tom Cruise w Mission Impossible Ghost Protocol, którego fragmenty są wyświetlane obok nas na telebimie. Oczywiście bez łażenia po ścianach i kaskaderskich popisach na zewnątrz.
Wchodzimy do windy, która po chwili mknie z prędkością 35 km na godzinę na wysokość 465 metrów. Wznosząc się z zawrotną prędkością, mijamy hotel zaprojektowany przez samego Giorgio Armaniego. Zostawiamy w dole setki z 900 apartamentów, 37 kondygnacji biurowych, restauracje i liczne inne atrakcje. Po kilku chwilach jesteśmy na 125 kondygnacji. Nie jest to jednak najwyżej położony taras widokowy na świecie, za który i tak już słono zapłaciliśmy, bo 150 zł od osoby. Można wjechać jeszcze wyżej, na 148 piętro na wysokość 555 metrów, gdzie przywitają nas kelnerzy kawą i ciasteczkami. Musimy jednak wysupłać z portfela niebagatelną kwotę około 400 zł. Jednak i stąd, ze 125 piętra możemy podziwiać nastroszone wieżowce wokół Sheikh Zayed Road, głównej arterii komunikacyjnej miasta. W oddali The World, sztuczne wyspy usypane w kształcie mapy świata i biel słynnego żagla, 7-gwiazdkowego, hiperluksusowego hotelu Burj Al Arab. Obok ekskluzywna dzielnica apartamentowców Marina Bay. Pod naszymi stopami, na sztucznie utworzonym jeziorze, słynne tańczące fontanny, które akurat nie tańczą, bo odpoczywają przed wieczornymi pokazami. Wieżowce, które z dołu wyglądały na całkiem wysokie, teraz są niczym budowle z klocków wzniesione przez jakiegoś zdolnego dzieciaka. Po raz kolejny mam wrażenie, że nie oglądamy prawdziwego miasta, tylko jego makietę. Jesteśmy ponad pół kilometra w górze i całe to przedstawienie wydaje się nierealne. Schodzimy piętro niżej, to już rekordowy, najwyżej położony otwarty taras świata. Burj Khalifa jeszcze przed ukończeniem budowy został okrzyknięty najwyższą lądową konstrukcją budowlaną, jaką kiedykolwiek wzniesiono. Co ciekawe, tytuł ten odebrał masztowi radiowemu w Konstantynowie, znajdującemu się w Polsce, który miał 646 metrów i 38 centymetrów wysokości i uległ zniszczeniu w 1991 roku. Drapacz chmur w Dubaju wystrzelił w górę na 829 metrów. Także drugi, obecnie najwyższy wieżowiec globu, chińska Shanghai Tower, o wysokości całkowitej 632 metry, dorasta mu co najwyżej do pach. A nowojorski World Trade Center może po cichu zapłakać nad swą karłowatością. Nasz, liczący 231 metrów Pałac Kultury i Nauki, to przy dubajskiej konstrukcji zaledwie okruszek. Czas na powrót z podniebnej podróży. Kilka korytarzy, ruchome schody i kolejne selfie, tym razem noworoczne fajerwerki. Czas na posiłek. I jak to we współczesnych galeriach bywa, najtrudniej znaleźć lokalne potrawy. Najedzeni ponownie zagłębiamy się w gigantyczne centrum handlowe.
Spacerując po Dubai Mall natrafiamy w końcu na 4-piętrowy wodospad, który znajdziemy w każdym przewodniku. Trzeba powiedzieć, że wydaje się jakiś taki mały. Może to efekt zmęczenia, bo tak naprawdę woda spływa tu efektownie przez 24 metry na całej wysokości galerii. A teraz jedna z największych atrakcji Dubai Mall – gigantyczne akwarium i zoo, obejmujące zwierzęta mocno zaprzyjaźnione z wodą. To jedno z największych akwariów pod dachem na świecie. Dzierży rekord Guinnessa za największy na świecie panel akrylowy. Ściana z akrylu, przez którą można oglądać mieszkańców akwarium, ma 33 metry szerokości i ponad 8 metrów wysokości i aż 7,5 cm grubości. Ambitnym właścicielom zależało na jeszcze większej. Niestety, to przerosło możliwości techniczne producentów. Jak to bywa z rekordzistami, nie obeszło się bez problemów. Imponująca konstrukcja zaczęła przeciekać, zwykłe kap skutkowało zamknięciem sklepów i ewakuacją centrum handlowego. Na szczęście problem zażegnano, a my chyba bezpiecznie możemy ruszyć do podziwiania cudów podwodnego świata. Jeszcze weryfikacja naszych biletów, mówiący robot i wchodzimy do środka. Bez wątpienia jedną z największych atrakcji akwarium jest długi na 50 metrów podwodny tunel. Widok morza z perspektywy morskiego dna zachwyca wszystkich. Dosłownie, na wyciągnięcie ręki możemy zbliżyć się do rekinów i płaszczek, które z dołu wyglądają jak przybysze z kosmosu. Zabawa i wrażenia niezwykłe. Za akrylową ścianą pływa ponad 300 rekinów i płaszczek. Wszystkie rekiny mają wszczepione chipy i są przez cały czas monitorowane. W wodzie o stałej temperaturze 24 stopni całkowitą ilość ryb można liczyć w tysiącach. Akwarium ma imponujące 51 metrów długości, 20 metrów szerokości i 11 metrów wysokości. Ponad pół godziny pokonujemy 50-metrowy tunel. To rekord, który nie trudno pobić, patrząc na otaczające nas obrazy. Nieustannie robimy nowe zdjęcia i kolejne minuty filmu. Idziemy na wyższy poziom. Tutaj wodne zoo mieści 36 pojedynczych akwariowych ekspozycji, zapraszając gości na wyprawę w różne środowiska wodne. Oferuje zwiedzającym interaktywną metodę zdobywania wiedzy na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju w kontekście flory i fauny morskiej. Podczas zwiedzania przejdziemy przez 3 strefy ekologiczne: las deszczowy, skaliste wybrzeże i żywy ocean, w których prezentowana jest cała różnorodność zwierząt wodnych. Na początek ryby o niezwykłych kształtach i barwach. Każde akwarium to nowa niespodzianka. Mnogość i różnorodność ryb zachwyca, a przecież to tylko namiastka podwodnego świata. Pomost, z którego można wyruszyć łódką ze szklanym dnem lub zanurzyć się w stroju płetwonurka i podziwiać niezwykłe meduzy szybujące w morskiej toni. Kolejne tropikalne ryby, koniki morskie, kolorowe krewetki i kraby.
Wielką atrakcją cieszą się zabawne pingwiny, sznurowe mostki i prawdziwe monstrum, ponad 5-metrowej długości krokodyl. Nawet tutaj, za kilkucentymetrowej grubości szybą nie czujemy się pewnie, a leniwe ruchy dodają spotkaniu grozy i majestatu. Ponad godzinę jesteśmy w Underwater Zoo. To wystarczający czas, by wszystko zobaczyć bez zbędnego pośpiechu, a zarazem się nie znudzić. Ale czy warto wydać 150 zł za bilet łączony z wjazdem na najwyższy wieżowiec świata? Jeśli ktoś nie był w żadnym oceanarium lub akwarium z tunelem, to warto. Jeśli był, decyzję pozostawiam Państwu. A to jeden ze sklepów, gdzie można kupić pamiątki. Zaczyna się ściemniać. To czas na popisy największych i najpiękniejszych na świecie tańczących fontan. Fontanna została uruchomiona w 2009 roku i zajmuje teren 30 hektarów Burj Khalifa Lake. Jej strumienie wody strzelają na wysokość 154 metrów, co równa się wysokości 50-piętrowego budynku. Fontanna ma długość 275 metrów i składa się z 5 okręgów o różnych rozmiarach i 2 głównych łuków. Kompleks został zaprojektowany przez twórców fontanny Bellagio w Las Vegas. Ponad 6600 świateł i 25 kolorowych projektorów tworzą spektakl wizualny. Wiązka światła skierowana w górę jest widoczna nawet na wysokości 30 km. Pokazy fontan odbywają się codziennie o godzinie 13 i 13:30 oraz co 30 minut w godzinach od 18 do 22. Oczywiście te wieczorne są najefektowniejsze i na nie czekamy. Właśnie rozświetliła się najwyższa wieża świata. Burj Khalifa zaczął migać milionami świateł, a nad okolicznymi wieżowcami złowrogie niebo przeszywają pioruny i burzowe grzmoty. Mijają kolejne minuty oczekiwania. W końcu pokaz rusza i zaczyna padać ulewny deszcz. Po kilku minutach większość widzów rezygnuje z oglądania pokazu. My również chowamy się do centrum handlowego. Wracamy do hotelu. Jeszcze długie Polaków rozmowy i nerwowe minuty walki z kamerą, której działanie unieruchomiła wilgoć. Czy pomoże lekkie suszenie? Zobaczymy. Korzystając z GoPro, idziemy na basen znajdujący się na dachu hotelu. Kamera nadal nie działa. Kamera ruszyła. To chyba jedyna pozytywna wiadomość, bo patrząc za okno wygląda na to, że czeka na nas kolejny pochmurny i deszczowy dzień.
Ponownie wdrażamy awaryjny plan, jadąc główną ulicą Dubaju. Zatrzymamy się w największym na świecie tematycznym centrum handlowym Ibn Battuta Mall, zbudowanym z zachowaniem charakterystycznych elementów różnych kultur. Przed nami Persja, jeden z największych ośrodków nauki i kultury XIV wieku. Kunszt Persji można dostrzec w arabeskowych łukowatych przejściach, niebiesko-turkusowych mozaikach i mosiężnym żyrandolu. A to już Indie, rządzone przez Mogołów, słynne z majestatycznych zabytków i ogromnego bogactwa. Wystrój nawiązuje do słynnych dzieł architektury hinduskiej jak Taj Mahal, Czerwony Fort i Pałacu Wiatrów. Centrum handlowe zostało nazwane na cześć słynnego arabskiego odkrywcy Ibn Battuty, który dotarł również do Chin. I to w części chińskiej, przysiągniętej wonią kadzideł i amfory, eksponowana jest replika statku słynnego podróżnika, którego zafascynowała pomysłowość i sztuka państwa środka. Ostatni rozdział w Odysei Ibn Battuty to Andaluzja, kraina sztuki, poezji, architektury i nauki. Wpływy tego wspaniałego czasu i cywilizacji wyłaniają się z każdego zakątka andaluzyjskich uliczek, nad którymi unosi się błękit nieba. Fontanna lwów, barwne kolumny i wszechobecne łuki nawiązują do pałacu w Alhambrze i wielkiego meczetu w Kordobie. Opuszczamy to barwne i przesiąknięte historią miejsce. Miejsce, które bardziej przypomina żywe muzeum niż centrum handlowe. Pogoda się poprawia, ale to jeszcze nie czas opuścić centra handlowe, którym oryginalności nie można odmówić. Pokonując kolejne wiadukty, estakady i bezkolizyjne skrzyżowania, nieustannie zadzierając głowę do góry, by dojrzeć szczyty imponujących apartamentowców, dojeżdżamy do kolejnego centrum handlowego. Przed nami Mall of the Emirates. Na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Dziesiątki sklepów, stoisk, restauracji, setki ludzi i kilka pięter. Jednak po chwili można zauważyć coś, co przyciąga tysiące ciekawskich. Za szklanymi taflami jest zima. W upalnym klimacie, gdzie temperatury sięgają 50 stopni Celsjusza, stworzono namiastkę zimowego szaleństwa. Stała temperatura -2 stopnie Celsjusza gwarantuje utrzymanie się sztucznego śniegu, który nie sypie się z armatek, ale ze sztucznej chmury. Wewnątrz zbudowano 400-metrowy stok narciarski z wyciągiem krzesełkowym oraz kilka ślizgawek dla najmłodszych. Dla mieszkańców tych upalnych terenów samo wejście do środka, gdzie panuje minusowa temperatura, jest wielką atrakcją. Na miejscu można wypożyczyć puchowe kurtki i pospacerować, obserwując miłośników białego szaleństwa. Dla wielu odwiedzających to pierwsze spotkanie w życiu ze śniegiem. Podobno to nie ostatnie słowo emirackich szejków. Powstaje już największy na świecie park rozrywki Dubailand, w którym planowane jest montański dom, kopuła, pod którą pomieszczą się kolejne stoki narciarskie, jak również arktyczny kompleks ze śniegiem, mgłą, pingwinami, niedźwiedziami polarnymi i drewnianymi chatami. Postanawiamy pozostawić już centra handlowe i nasz samochód na parkingu. Przed nami 8. cud świata. Tak mówi się o słynnej w kształcie palmy usypanej na wodach Zatoki Perskiej.
Kupujemy bilet i automatyczną, jednoszynową kolejką Palm Monorail ruszamy na koniec Palm Islands. To jedyna zamieszkana i jedna z 3 największych sztucznych wysp na Ziemi. Przedsięwzięcie o niespotykanym rozmachu, do którego usypania zużyto 80 milionów metrów sześciennych piachu i materiału skalnego z dna zatoki. Aby uzmysłowić sobie wielkość wysp, skorzystamy ze zdjęć satelitarnych. Każda z wysp ma kształt palmy z falochronem dookoła, który je oddziela od wód Zatoki Perskiej. Najpopularniejszą wyspą jest Palm Jumeirah, na której jesteśmy, która w całości stanowi atrakcję turystyczną oraz część mieszkalną Dubaju. Samo usypanie fundamentów kosztowało inwestorów $2 miliardy. No cóż, wyspy mają być widoczne z Księżyca, a to już przywilej nieprzeliczalny na pieniądze. Palm Jumeirah to bardzo ekskluzywna część Dubaju o wymiarach 5 na 5 km i posiadająca 75 km linii brzegowej. To tutaj znajdują się najbardziej luksusowe hotele oraz mieszkania. Na samym początku Palmy znajduje się kompleks Dubai Pearl, składający się z hoteli, apartamentowców oraz obiektów biurowo-handlowych. Najbardziej ekskluzywne budynki znajdują się na liściach, które od momentu sprzedaży działek przyciągają celebrytów i zamożnych tego świata. Większość z nich została kupiona na pniu. Swoje domki ma tu m.in. David Beckham i Roger Federer. Na samym końcu wyspy znajduje się znany na całym świecie ekskluzywny hotel Atlantis, w którym doba może kosztować nawet $25 000. Hotel Atlantis The Palms to 5-gwiazdkowy, luksusowy obiekt, który tworzą 2 wieże połączone mostem. Mieści 1539 pokoi, a do głównej części można dostać się kolejką ze stacji na terenie kompleksu. Na terenie hotelu znajduje się słynny, wspaniale zaprojektowany park wodny Aquaventure z jedną z najszybszych zjeżdżalni, płytką laguną, gdzie zobaczyć można rekiny oraz nakarmić płaszczki i podwodnym safari. Namiastkę tego wszystkiego możemy zobaczyć w jednym z wejść do hotelu. Z hotelu rozciąga się cudowny widok na Zatokę Perską i całą Palmę. Szejkowie realizują już kolejne wizje. Na Zatoce powstaje The World, archipelag sztucznych wysp, które widziane z lotu ptaka ułożą się w obraz kuli ziemskiej z kontynentami i krajami. Rozpoczęła się już sprzedaż wysp. Zaproszenia do zakupu dostaną wyłącznie najbogatsi. Nazwiska potencjalnych właścicieli są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, że na przyszłoroczną wycieczkę do World zostały zaproszone gwiazdy Hollywood, rosyjscy bogacze, bogaci dubajscy biznesmeni oraz członkowie europejskich rodzin królewskich. Jak mówi menadżer inwestora, nie każdy może posiadać wyspę w The World, nawet jeśli ma pieniądze. Tworzymy najbardziej prestiżowe adresy na planecie i musimy ostrożnie dobierać tych, którzy tu zamieszkają. Wracamy na ląd. Za oknami najwyższe skupisko wieżowców na świecie. Dubai Marina, do której jedziemy. Jesteśmy na miejscu. Przed nami Dubai Marina to miniatura miasta w mieście. Jej zabudowania ciągną się wzdłuż sztucznego kanału na odcinku 3 km. Składają się na nie wieżowce, apartamenty mieszkalne, hotele, lokale rozrywkowe i restauracje.
odbijające się w wodach zatoki, obok zacumowanych luksusowych jachtów. Od pierwszego spojrzenia widać tu elegancję, szyk i ekskluzywność. Jednak na dzisiaj mamy dosyć. Jesteśmy już zmęczeni, a pogoda nadal nie zachęca do zwiedzania. Podobno jutro ma pokazać się upragnione słońce. Może jeszcze tutaj wrócimy. Na razie jedziemy do hotelu. Tak. Czy to jakiś żart? W nocy nad Dubajem przeszły kolejne ulewy. Parkingi i drogi zostały zalane, tworząc gigantyczne kałuże. Co nie dziwi, bo nie zauważyliśmy tu studzienek burzowych, przez co woda nie ma gdzie spływać. Jak się okazuje, to ultranowoczesne miasto jest kompletnie nieprzygotowane na takie zjawiska. Gdzie jechać teraz? Zadajemy sobie pytanie. Mamy już dosyć centrów handlowych, nawet tych najciekawszych. Na szczęście pogoda się poprawia. Nareszcie słońce. Ulice błyskawicznie wysychają, a na naszych twarzach pokazuje się uśmiech. Tym, czego w gorączce zakupów nie można przeoczyć, jest Muzeum Dubaju. Muzeum mieści się w forcie pochodzącym z 1787 roku, uważanym za najstarszą budowlę w mieście. W XVIII wieku, jak okiem sięgnąć, z wieży było widać tylko piasek. Dziś pieczołowicie odnowiony fort stoi wciśnięty w nowoczesną zabudowę. Na dziedzińcu umieszczono obozowisko Al-Arish ze zdającymi się łatwo rozebrać i przenosić w inne miejsca szałasami. Tak żyli Beduini jeszcze 50 lat temu. Muzeum stworzono z myślą o współczesnych, młodych mieszkańcach Emiratów, aby przybliżyć im świat ojców i dziadków. Pomimo użycia nowoczesnych technik audiowizualnych i prezentacji multimedialnych, muzeum nie cieszy się wielkim powodzeniem wśród młodzieży. Dla nich to, co było 30-50 lat temu, to zupełnie inna epoka, której nie warto poświęcać za wiele czasu. Kolejne sale prezentują zwyczaje, zajęcia ówczesnych mieszkańców oraz florę i faunę pustyni. Najcenniejszym skarbem Emiratów przed odkryciem złóż roponośnych były perły, poławiane z dna Zatoki Perskiej, którym poświęcono znaczną część muzeum. Pierwsze miesiące lata były od niepamiętnych czasów początkiem sezonu dla poławiaczy pereł. Wtedy to opuszczali oni rodzinne osady w oazach, ruszając w marsz na wybrzeże w poszukiwaniu skarbów morza. Niestety nie wszystkim było dane powrócić do domów. Poławiacze pereł nurkowali od świtu do wieczora. Doświadczony pływak był w stanie złowić w ciągu jednorazowego, 2-minutowego zanurzenia około 10 perłopławów. W latach 30. minionego stulecia, gdy Japończycy rozpowszechnili hodowlę pereł, handel tymi, które pozyskiwało się w tradycyjny sposób, błyskawicznie się załamał. Dla poławiaczy pereł i ich rodzin nadeszły chude lata. Jak przystało na szanujące się dubajskie muzeum, zwiedzanie koniecznie należy zakończyć w sklepiku z pamiątkami. Wszak handel to sens życia Araba. Ostatni rzut oka na fort, w którym mieści się muzeum i tradycyjną łódź dał. Będąc w najstarszej części miasta, nie można opuścić wciąż żywego suku, skąd rozchodzą się wonne orientalne zapachy. Przedzierając się przez tłum, wyraźnie widać, skąd pochodzą robotnicy pomnażający dobrobyt Dubaju. Większość ludności kraju stanowią imigranci z Iranu, Pakistanu, Filipin i Indii. Wlicza się ich do całkowitej liczby ludności Emiratów, stanowiących 4 miliony, pomimo że są pozbawieni jakichkolwiek obywatelskich praw. Rodowici obywatele kraju, posiadający obywatelstwo, stanowią jedynie 19% społeczeństwa.
Jakże inny jest ten Dubaj, gwarny, pełen zapachów i kolorów. Komunikacje pomiędzy dzielnicą Deira a starą częścią miasta z bazarem, meczetem i pałacem szejka zapewniają drewniane tramwaje wodne, czyli łodzie Abra. Za 1 dirhama, równowartość złotówki, dostajemy nie tylko możliwość przepłynięcia Kriku, ale przede wszystkim romantyczną przejażdżkę. Jakże odmienne widoki możemy zobaczyć tutaj, takie wspomnienie dawnych lat. Wciąż żeglują tu tradycyjne łodzie dał, zapewniające miejscowym handlarzom dostawy towarów, robotnikom pracę, a arabskim właścicielom zyski. Wysiadamy na drugim brzegu i kierujemy się w głąb starych zabudowań. To uliczka z przyprawami, na której unosił się intensywny zapach. Czego? Wszystkiego. Przypraw było mnóstwo. Na straganach mieszały się ich kolory, kształty, a przede wszystkim zapachy. A tak powstają piaskowe pamiątki. Każda uliczka ma swoją specyfikę i towary. Jest jednak miejsce, do którego zmierzają wszyscy turyści i rzadko by coś kupić, ale na pewno popatrzeć. Przed nami targ złota. Na jednej ulicy zgromadzono kilkadziesiąt sklepów ze złotem. To największe tego typu miejsce na świecie. Ceny? Pusto nie było, więc ludzie zakupy robili. Ale jak ktoś jeździ złotym Bentleyem albo czerwonym Ferrari, to może swojej wybrance kupić nawet takie ozdoby. W natłoku złotych bransolet, naszyjników, diademów, kolczyków, pierścionków i Bóg wie jeszcze czego znajdujemy i takie wyroby. Złoty but piłkarski czy złota piłeczka tenisowa. Dla każdego coś złotego. Dubaj ma ambicje, by być stolicą świata, dlatego wszystko jest tutaj naj. Zwłaszcza jeśli chodzi o złoto. Czy coś takiego można jeszcze nosić? Złota zbroja, kolczuga, suknia, jak to nazwać? A może to tylko reklamowy chwyt przyciągający uwagę? A nuż wejdą i coś kupią? Turyści się tłoczą, karnie ustępując sobie miejsca do kolejnego zdjęcia i selfie, a kobietom błyszczą oczy i serce mocniej bije. Łącznie przerabia się tu około 300 ton złota. Ten drogocenny kruszec można tu kupić pod każdą postacią. Począwszy od sztabek, na biżuterii misternie wykonanej przez największych mistrzów jubilerstwa kończąc. W ponad 300 sklepach i stoiskach można kupić wyroby z 18 i 24-karatowego złota. W różnorodnych białych, żółtych, różowych, a nawet zielonych odcieniach. Wszędzie lśni złoto, często zdobione szafirami, szmaragdami i diamentami. Ich cena zależy nie od wzoru, ale od wagi i oczywiście podlega targowaniu. Ktoś oferuje nam Rolexy, iPhony po okazyjnych cenach. Na pewno mniej złoty, ale bardziej prawdziwy jest port. Tutaj toczy się prawdziwe życie, skropione kroplami potu, bez blichtru i eleganckich galabii. Creek znaczy po angielsku potok, ale to raczej słonowodna zatoka wcinająca się w głąb miasta. Stąd odpływały łodzie poławiaczy pereł i kutry rybackie. Dzisiaj tradycyjne łodzie zwane dał transportują głównie towary na suk i zaopatrzenie do sklepów i hoteli. Wracamy z powrotem, korzystając z wodnej przeprawy, jeszcze raz chłonąc klimat tego miejsca.
Ponownie wpadamy w objęcia współczesnej metropolii. Dubaj, miasto, które stało się przykładem dla innych, jak można inwestować pieniądze i wizjonersko patrzeć w przyszłość. A wszystko za sprawą szejka Maktuma, który swoje rządy rozpoczął od wprowadzania w Dubaju strefy wolnocłowej. Obecnie w tutejszej strefie działa 6300 firm z ponad 100 krajów. Miasto, obok naftowego potentata Abu Dhabi, posiada największe wpływy w federacji, a emir Dubaju, szejk Muhammad bin Rashid Al Maktoum, dzierży tekę wicepremiera państwa. Zmarły przed kilkoma laty szejk Zayed bin Sultan Al Nahyan, prezydent federacji i jego główny twórca, z pewnością odczuwał satysfakcję, jak podczas jego rządów Dubaj z małej mieściny utrzymującej się z rybołówstwa przemienił się w centrum wielkich pieniędzy, wielkich samochodów i wielkich budowli. Przed nami pierwszy symbol Dubaju – Burj Al Arab. Co prawda stracił już wiele ze swoich pierwotnych rekordów, ale nadal jest jednym z symboli miasta i niesłabnąco popularnym tłem do zdjęcia. Budynek stoi na sztucznej wyspie położonej 280 metrów od plaży. Kształtem przypomina żagiel, ma 321 metrów wysokości. W budynku znajduje się kilkanaście restauracji, platforma widokowa, 2 wielkopowierzchniowe pływalnie, 2 głębokie baseny do nurkowania, 18 pomieszczeń leczniczych, pokoje z hydroterapią i masażami, solarium, sauna i jacuzzi, studio fitness, muzeum, biblioteka, lądowisko dla śmigłowców oraz kilkupiętrowe akwarium z kompletną, żywą rafą koralową. Całość wewnątrz i na zewnątrz ozdobiona jest niezwykle złożonymi fontannami i kaskadami wodnymi. Najbardziej luksusowe apartamenty posiadają złote i złocone elementy wyposażenia. Każdy z gości ma osobistego lokaja do dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Na żądanie goście otrzymują własnego kucharza, dodatkową ochronę, samochód i kierowcę. Do jednej z restauracji goście dowożeni są transportem symulującym łódź podwodną. Ceny za jedno miejsce do spania na dobę rozpoczynają się od $1300. Ceny apartamentów dwupiętrowych dochodzą do $35 000 za osobę. Nie jest to jednak górna granica, jaką można zapłacić za dzień pobytu. Wstęp do hotelu tylko dla gości, ale spróbujemy zbliżyć się do hotelu z drugiej strony. Niestety i tutaj nie zbliżymy się do hotelu. Strażnicy pilnie strzegą prywatności gości hotelowych. Możemy tylko, niczym paparazzi, polować na ciekawą fotkę. To przykład, jak ulżyć mieszkańcom w skwarnych letnich dniach. Klimatyzowany przystanek. Po idealnie równych drogach, pokonując kolejne bezkolizyjne skrzyżowania, wracamy do Dubai Marina. Zostawiamy samochód na podziemnym parkingu centrum handlowego Marina Mall, 130 sklepów na 4 poziomach i największa zaleta – bezpośrednie wyjście na Dubai Marina Walk. To 7-kilometrowa trasa spacerowa wijąca się nad sztucznym kanałem. Doskonałe miejsce dla osób uwielbiających spędzać czas na powietrzu. Alejki ciągną się wzdłuż kanału, gwarantując spacerowiczom wspaniałe widoki na jachty stojące w cieniu gigantycznych budynków. Całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego strefa zapewnia rodzinom wypoczynek w restauracjach, kawiarniach, sklepach, które znajdują się wzdłuż nabrzeża, jednocześnie pozwalając podziwiać zapierający dech w piersiach widok na przystań. Nic więc dziwnego, że to miejsce stało się ogromnie popularne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. A to kwintesencja futurystycznej dzielnicy. Najwyższy kwartał apartamentowców na świecie. Kilka z tych wieżowców ma ponad 400 metrów wysokości. Na przykład Princess Tower, 107 pięter i 414 metrów wysokości. Budynek zdobył tytuł najwyższego budynku mieszkalnego na świecie.
Marina 101 to 425 metrów wysokości i 101 pięter. Spiralnie skręcony Cayenne Tower ma 73 piętra. Elite Residence 91 pięter i 380 metrów. A to nie koniec inwestycyjnych planów. Najwyższe wieżowce znajdujące się tuż przy plaży mają jeszcze jedną cenną zaletę. Rozpościera się z nich wspaniała panorama na Palmę Jumeirah. Spróbujemy zobaczyć ten widok, wjeżdżając na 52. piętro hotelu Marriott do Observatory Bar. Zajmujemy miejsca przy oknie i przeszukujemy menu. Co prawda z przyjemnością zjadłbym tutaj homara albo surf and turf, połączenie krwistego steka z owocami morza. Ale by nie nadwyrężać budżetu, skończyło się na kawie. Oczywiście kawa to nie tylko kilka łyków boskiego napoju, ale pretekst, by odpocząć i spokojnie obserwować rozświetlające się światła na słynnej palmie. Dopiero teraz możemy dosłownie poczuć tą dzielnicę. Jest idealnie ciepło. Lekka bryza z nadmorza przynosi orzeźwienia, a oświetlające dzielnicę światła zamieniają ją w cudowne miejsce do spacerów. To chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie nie słychać gwaru wielkiego miasta w towarzystwie wielkomiejskiej zabudowy. Pomysł, by wyrzucić ruch samochodowy poza marinę, sprawdził się idealnie. Dopiero teraz możemy docenić piękno tego futurystycznego miejsca i nie dziwię się, że marina stała się modna i doskonale zaspokaja potrzeby najbogatszych mieszkańców Emiratów. I niech nas nie zmyli wiadomość, że wiele apartamentów zwyczajnie stoi pustych. Nie jest to spowodowane brakiem chętnych do bardzo kosztownych inwestycji, a jedynie lokatą kapitału. Pieniądze tracą na wartości, a wartość tutejszych nieruchomości stale rośnie. Jeśli dzisiaj ktoś nas zapyta o nasze ulubione miejsce w Dubaju, bez wahania odpowiemy: Dubaj Marina po zmroku. Trudno nam rozstać się z tym miejscem, a może dlatego, że nareszcie jest pogoda, o jakiej marzyliśmy, wyjeżdżając z chłodnej, deszczowej Polski. Jeszcze kilka zdjęć i kilka minut filmu. Wracając do hotelu, ponownie zatrzymujemy się pod hotelem Burj Al Arab. Zwabiły nas tutaj kolorowe iluminacje. Co prawda nieco kiczowate, ale pasujące swym charakterem do stylu tego miasta. Kilkupasmową drogą szejka Zayeda, przestrzegając rygorystyczne przepisy ruchu drogowego, wracamy do hotelu. Na szczęście, mając wokół co oglądać, zmniejszamy ryzyko radarowej fotki. Przekroczenie prędkości mogłoby nas kosztować od 600 zł do kilku tysięcy. Za jazdę pod wpływem alkoholu dostalibyśmy karę w wysokości 20 000 dirhamów, czyli około 20 000 złotych, oraz konfiskatę auta na 3 miesiące. Za przejechanie skrzyżowania na czerwonym świetle 1000 zł mandatu. Rano postanawiamy zmienić środek transportu i pozostawiamy samochód przy naszym hotelu. W każdej liczącej się na świecie metropolii podstawą rozwoju jest szybka i niezawodna komunikacja szynowa, która nie stoi w korkach. Dubajskie metro nie odstaje pod tym względem i świetnie spełnia swoją funkcję. Jak na razie nie jest to imponująca sieć, bo ma zaledwie 2 linie, ale już budowane są kolejne. The next station is Al Jafaliyah.
Metro w Dubaju jest całkowicie zautomatyzowane, czyli mówiąc wprost, nie ma motorniczego. Jest to bardzo wygodny i komfortowy sposób na przemieszczanie się po mieście. Metrem dotrzemy do większości najciekawszych miejsc wartych zobaczenia, a dzięki temu, że jest ono naziemne, możemy podziwiać miasto przez szybę klimatyzowanego wagonu. Financial Center. Podróżowanie metrem po Dubaju jest przyjemne i dziecinnie proste. Jedyne, na co radzę zwrócić uwagę, to przedziały przeznaczone wyłącznie dla kobiet. Są one wyraźnie oznaczone symbolami i różową kolorystyką. Choć Dubaj jest miastem bardzo liberalnym, to należy pamiętać, że Emiraty Arabskie to kraj muzułmański i należy dostosowywać się do panujących tu zwyczajów. المحطة القادمة هي الخليج التجاري. W natłoku widokowych wrażeń przejechaliśmy nasz przystanek. Wracamy. Dla tych, którzy nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi, jest przedział Gold Class. Jest tam mniej ludzi, więcej miejsca i średnio 2 razy więcej kosztuje i znajduje się jako pierwszy w składzie. Dlatego większość naszego filmu jest robiona z tyłu pociągu. Wysiadamy na przystanku Burj Khalifa i Dubai Mall. Myliłby się ten, kto by pomyślał, że jesteśmy na miejscu. Przed nami blisko kilometrowej długości piesza, klimatyzowana kładka. Co prawda są na niej ruchome chodniki, z których niewiele działa, ale czas, jaki musimy poświęcić na dojście do celu, jest niewiele krótszy niż sama jazda. Ponownie jesteśmy w Dubai Mall, by kupić pamiątki i zobaczyć jeszcze jedną atrakcję. Lodowisko w centrum handlowym i największy telebim na świecie. Imponujące przykłady ambicji szejków. A to już Jumeirah Emirates Tower Hotel. To jeden z pierwszych wysokościowców w Dubaju. 10 lat temu, kiedy byliśmy tutaj pierwszy raz, to on stanowił dominujący akcent dzielnicy. Dzisiaj pomimo swej imponującej wysokości 305 metrów nie wzbudza już tylu emocji, choć nadal robi wrażenie. Budynek Banku Narodowego, przypominający paryski łuk z dzielnicy La Défense, to jedyne miejsce, którego nie pozwalają nam fotografować. Tutaj też kończy się nasza wizyta w Dubaju. Niektórzy mówią, że Dubaj to futurystyczne miasto bez duszy, gdzie nic nie jest prawdziwe, że to sztuczny twór stworzony na pustyni, w którym nie ma nic ciekawego. Jednak gdziekolwiek nie spojrzymy, zaskakuje nas nowoczesność rozwiązań, pomysłowość i niezwykła energia. W Dubaju niezależnie od tego, czy jesteś bogatym biznesmenem, nastolatkiem żądnym przygód, małym dzieckiem, elegancką kobietą czy męskim twardzielem, nie będziemy się nudzić. Jedno jest pewne. Dubaj to miasto, któremu nie powiemy żegnaj, ale do zobaczenia. O czym przekonaliśmy się przyjeżdżając tu ponownie po 10 latach.